Hospitality jest albo go nie ma. My nie jesteśmy tylko odpowiedzialni za to, żeby hotel przynosił pieniądze, ale też jesteśmy odpowiedzialni poniekąd za ludzi. Work-life balance. A co to jest? Będąc osobą zarządzającą jest się 24 godziny jakby w pracy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Mr. Towel Piotr Puchalski, tekstylia dla hoteli i aquaparków sprawdzone przez najlepszych. Kontakt do partnera znajdziesz w opisie. Dzień dobry koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Dawid Miotk, witam was bardzo, bardzo gorąco. Najlepsze pozdrowienia z Poznania, z miasta, gdzie nie tylko koziołki się lubią, ale też hotelarze lubią gości, którzy przyjeżdżają. I dzisiaj będziemy rozmawiać z dyrektorem hotelu Andersja, Przemysławem Konieczyńskim. Cześć Przemku. Cześć, dzień dobry, witam. Przemek, jesteśmy dzisiaj w tym fantastycznym miejscu, dokładnie w apartamencie prezydenckim, natomiast zanim się to wydarzyło, dużo rzeczy trzeba było doświadczyć i dużo w życiu przejść. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, zachęcam, żeby zasubskrybować oczywiście ten kanał, bo jest coraz więcej ciekawych treści, coraz więcej inspiracji, także polecam, żeby zasubskrybować i być na bieżąco z takimi rozmowami właśnie jak teraz z Przemkiem. Jak to się zaczęło u Ciebie? Hotelarstwo, gościnność, skąd to się wzięło? To już właściwie od dawna. To właściwie była wybrana stricte jasna ścieżka rozwoju zawodowa. Technikum hotelarskie, potem policealne studium sztuki kulinarnej i kelnerskiej, potem studia w zakresie hotelarstwa. No i tak to po prostu się ułożyło, że już właściwie od ponad 20 lat jestem związany z tą branżą. Technikum w Toruniu. Technikum w Toruniu, hotelarskie, tak. I dlaczego akurat hotelarstwo? Lubiłem podróżować, tak, wydawało mi się, że to jest fajny sposób też na to, że w przyszłości będzie można jeździć po świecie, pracując w branży turystycznej, hotelarskiej, no i tak to po prostu padł wybór na dość, właściwie jeszcze w tamtych czasach, bardzo dobrą szkołę techniczną, bo do liceum raczej nie chciałem iść, no i stąd jakby tutaj się wszystko wzięło, tak, no pasja zrodziła się w szkole, miałem bardzo fajnych nauczycieli, z którymi złapałem dobry kontakt, którzy pokazali mi świat właśnie ten turystyczny, hotelarski, no i jakby potem poszedłem za ciosem. No i do dzisiaj te kontakty z nauczycielami są. Na przykładzie rok temu tutaj Przemek gościł w swoich murach w hotelu Andersja kilkaset młodych ludzi, między innymi z Torunia. No ale dzisiaj będziemy rozmawiać generalnie o Tobie. Marzyłeś o podróżach, chciałeś podróżować, lubiłeś podróżować. No i jak to wygląda dzisiaj? Widać, że faktycznie dzieje się, ale czy to jest ten Przemek, którym chciałeś być wtedy? Myślę, że tak, że mogę spokojnie powiedzieć, że dążyłem sobie krok po kroku do osiągnięcia celu. Właściwie im częściej osiągałem swoje cele, które wyznaczałem sobie w danym okresie czasu, powodowały to, że musiałem wyznaczać sobie kolejne cele zawodowe, tak? No, w tym momencie osiągnąłem to, co marzyłem, będąc w technikum hotelarskim, natomiast no, teraz też mam swoje cele postawione, no bo trzeba mieć w życiu cele, do których się dąży. Zgadza się. Tak jak mówiłeś, jesteś w tym miejscu, w którym chciałeś być, natomiast żeby być tutaj i patrzeć sobie na poznańską Starówkę, trzeba było jakąś drogę pokonać, oprócz tej edukacji, takiej technikum, studium kelnerskie. Jak ta zawodowa droga u Ciebie wyglądała? Właściwie no, stricte to było związane z tym, że uczyłem się zawodu w różnych miejscach, tak? I pracowałem na początku jako kelner, pracowałem też jako barman, delikatnie popracowałem na recepcji, natomiast jakby no, nigdy mnie nie ciągnęło w kierunku front office'u, raczej zawsze to był dział gastronomii. Dlaczego nie?
Dlaczego nie? Chyba moje takie wewnętrzne ADHD mi nie pozwala na to, żeby stać w miejscu na recepcji przez 8 godzin. Ja lubiłem być trochę tu, trochę tam, więc restauracja, konferencje, lubiłem jak się coś dzieje. Nie mówię, że na recepcji się nic nie dzieje, bo to jest bardzo ważny jakby tutaj zawód i to jest dość właściwie kluczowa rola. Natomiast mnie bardziej fascynowała gastronomia i świat drinków, świat serwisu. To było coś, co bardzo lubiłem. No i co trzeba było zrobić, żeby zostać dyrektorem hotelu? Oczywiście słuchają nas menadżerowie, dyrektorzy, ale słuchają też ludzie młodzi. Co trzeba było zrobić? Jakie trzeba było mieć kompetencje? Jak to się stało, że spełniłeś to swoje marzenie? Znaczy kompetencje wydaje mi się, że nabywamy w trakcie naszego rozwoju w naszej pracy, tak? No, nikt się raczej nie urodził dyrektorem albo nikt z zawodu nie jest dyrektorem, więc no, wymagało to dużego poświęcenia, dużego zdobywania wiedzy krok po kroku, zrozumienia przyczyn, skutków jakichś, które gdzieś tam się pojawiają w kolejności w działaniach, tak? Czyli zrozumieć na czym polega praca w dziale gastronomii i to też również chodzi o zmywak, o troszeczkę pracę na kuchni, bycie kelnerem, bycie barmanem, tak, to wszystko gdzieś tam do czegoś nas prowadziło, tak, potem zrozumienie o, nie wiem, kontroli zapasów, zamawianiu towaru, to wszystko z perspektywy czasu wydaje mi się, że to było banalne, natomiast to też pozwalało na to, że my mogliśmy się uczyć właściwie, jak organizować sobie tą pracę, tak, no, tak jak powiedziałem, no, nikt od razu nie staje się kierownikiem czy dyrektorem i ja jestem zwolennikiem no po prostu dobrego przygotowania merytorycznego osób, które powinny zajmować stanowiska kierownicze, tak, no, dać trochę z siebie, popracować, wykazać więcej zainteresowania i przy odrobinie szczęścia, jak się trafi na dobrego mentora, czy swojego przełożonego, który pokaże wiele rzeczy, który pokaże jak zrobić coś dobrze, jak zrobić coś inaczej, no to pozwoli nam na to, żebyśmy weszli sobie na ten szczebel wyżej, tak. W obecnych czasach, kiedy tych hoteli powstaje bardzo dużo, wydaje mi się, że jakby możliwości rozwojowe w tej branży są przeogromne, dlatego uważam, że osoby, które chcą, które są ambitne, które chcą się rozwijać, które stawiają sobie cele rozwoju właśnie w branży hotelarskiej, wydaje mi się, że mają bardzo, no, czy troszeczkę łatwiejszy start do rozwoju swojej kariery zawodowej. Czy każdy dyrektor twoim zdaniem powinien pobyć na zmywaku, ponosić talerze, posprzątać kilka pokoi? Jak to wygląda? Znaczy, wydaje mi się, że tak. To jakby żadna praca nie hańbi i żeby zrozumieć specyfikę i potrzeby swojego personelu, swoich pracowników, no to należy znać z tym z czym się mierzą na co dzień każdego dnia w swojej pracy, tak? Ilość pokoi do zrobienia, ilość pracy, która jest do wykonania w pokoju, czy tak samo i na zmywaku, tak? Żeby zrozumieć. Ja też nie mam z tym problemu, żeby wejść na kuchnię i pomóc, jeżeli jest czasami sytuacja kryzysowa, a takowe się zdarzają. To jest praca zespołowa i pracujemy wszyscy do osiągnięcia tego samego celu, tak? Także nieważne, czy jesteśmy dyrektorami, kierownikami, czy kucharzami, no pracujemy wszyscy na ten sam cel. To się zgadza, bo to wszystko trzeba poczuć i wtedy łatwiej jest rozumieć nie tylko zespół, ale też systemy, potrzeby i całe zarządzanie obiektem. Wspomniałeś szybciej o mentorach, o wiedzy, o jakiejś merytoryce. Czy oprócz praktyki były też jakieś książki, czy miałeś jakieś inspiracje, czy szukałeś wiedzy w podręcznikach, czy za granicą? Jak to wyglądało? Znaczy, to myślę, że wszystkiego po troszku, tak? Zdecydowanie ja jestem zwolennikiem praktycznego podejścia do rozwoju, do nauki zawodu, czy do nauki nowych rzeczy związanych z moją pracą, więc wydaje mi się, że to jest jakby kwestia osób, które napotykamy na naszej drodze, jakby pomaga nam wybrać naszą odpowiednią ścieżkę, tak? I jak to w życiu bywa, trafiamy na różnych przełożonych w
swoim życiu, tych lepszych, no i mówiąc ładnym językiem, tych troszeczkę gorszych. I wtedy jakby jesteśmy w stanie też znaleźć siebie i ocenić, w którym kierunku i jakim liderem my chcemy być, tak? Potem też oczywiście jakieś książki związane z aktualną wiedzą, trendami na rynku, czy jakieś artykuły w gazetach, tak? Czy związane z revenue managementem książki, bo to jakby było kiedyś dla mnie dość obce, bo musiałem jakby pogłębić troszeczkę wiedzę na ten temat. No i to są jakby elementy, które gdzieś tam powiedzmy no każdego dnia wpływają na naszą pracę, tak? No i każdego dnia też należy poszukiwać rozwiązań, czy jakichś tam powiedzmy kierunków, w którym chcemy pójść my i w którym chcemy poprowadzić nasz zespół. To ciekawe. A co dzisiaj jest bardzo ważne w Twojej pracy, w rozwoju? Jak dzisiaj szukasz inspiracji? Jak dzisiaj się rozwijasz jako dyrektor i poszerzasz horyzonty? To poprzez wymianę doświadczeń, poprzez rozmowy z kilkoma fajnymi osobami z branży, z którymi mogę sobie od czasu do czasu porozmawiać zawodowo, tak? Czy to się spotkamy na różnego rodzaju konferencjach, czy nawet wykonamy do siebie jakiś telefon po to, żeby właśnie wesprzeć się w jakimś temacie, dowiedzieć się co nowego, jak się coś zmieniło u kolegi, u koleżanki. I stawiam na wymianę doświadczeń po prostu, tak? Wydaje mi się, że to jest jakby coś, co jest istotne i bez czego raczej żyć nie umiemy, bo jakby brak bycia na bieżąco w tej branży powoduje, że wypadamy, tak? I jakby tutaj kwestia jakby zrozumienia podejścia operacyjnego jest mega istotna. Trendy, jakie jest zachowanie na rynku, jaka jest sytuacja z pracownikami na rynku, czy ktoś może wdrożył coś innowacyjnego. Teraz jest bardzo na topie wśród hotelarzy temat ESG, który gdzieś tam siedzi nam z tyłu głowy. Do tego teraz weszła też ochrona dzieci, tak, przed wykorzystywaniem seksualnym, więc najlepsze jakby praktyki, które się wprowadza do hotelu właśnie są poprzez to, że wymieniamy się doświadczeniami z kolegami z branży. Czyli rozumiem, że dla osób nowych, które gdzieś tam, dla nowego dyrektora, dla nowych osób, które wchodzą w świat podobny do Twojego, pojechać na konferencję i złapać kontakty. Zdecydowanie, tak. Ja tutaj myślę jeszcze o kwestii, skoro mówisz nowym, ale rozumiem doświadczonym dyrektorze, no to na pewno będzie niewątpliwy atut złapać kilka dobrych kontaktów, zapoznać się z osobami, które mogą mu pomóc i mogą delikatnie go nakierować, no ale oczywiście też konferencje, które dają pełną merytorykę, tak, bo tych konferencji jest masa, natomiast te, które dają taką dużą dawkę wiedzy, jest ich kilka w naszym kraju, w których warto wziąć udział. To też jest jakby dodatkowa dawka wiedzy dla osób. Ja też czasami z tego skorzystam, bo wpadnie jakiś temat, jakieś hasło, które gdzieś tam potem sobie zgłębiam i staram się gdzieś tam zrozumieć, co autor miał na myśli, tak? Natomiast, no mówię, dla mnie istotne jest to, że warto wymieniać doświadczenia ze swoimi kolegami z branży. Czyli to jest podstawa. Networking jest Twoim zdaniem. Networking, otwartość, bardzo ważne wartości. No zdecydowanie, tak, no bo możemy mieć wiedzę, a wiedza, którą się nie pielęgnuje, nie wiem, można porównać do kwiata, tak, że mamy ładnego kwiata, ale jak go nie pielęgnujemy, no to on nam padnie w pewnym momencie, tak, i tak samo z wiedzą, także tutaj na to stawiam. Powiedziałeś takie słowo doświadczony dyrektor. To jaki może być inny dyrektor? Z przypadku, ale A co to znaczy? z przypadku takiego, że ktoś został mianowany, bo syn, córka inwestora została mianowana dyrektorem, no i z zawodu jest dyrektorem. Oczywiście teraz się troszeczkę śmieję, no, ale niestety czasami tak to bywa, tak? Doświadczony dyrektor to jest dyrektor, który ma za sobą jakiś bagaż doświadczeń, tak? Który potrafi się odnaleźć operacyjnie, potrafi się odnaleźć strategicznie, no i przede wszystkim jest doświadczonym liderem.
pieczarem, tak? I oczywiście osoby, które są mianowane, oczywiście też mogą się odnaleźć w tej roli. Natomiast musimy pamiętać, że to jest branża gościnności, gdzie jednak przede wszystkim stawia się nie swoje upodobania na pierwszym miejscu, a jakby to, co jest teraz obecnie trendy na rynku i jakby my działamy dla naszych gości, tak? Czyli ja personalnie bardzo nie lubię pieczarek, co się wszyscy z tego śmieją i grzybów, ale nie mogę powiedzieć mojemu szefowi kuchni, słuchaj, nie rób w menu jesiennym dań z grzybami, bo to jest niedobre, tak? Ale na jesień wszyscy w hotelach czy w restauracjach robią dania z grzybami, z lasem związane, więc jakby tutaj no nic z tym nie mogę zrobić, tak? Bo gość to chce i gość oczekuje pewnych jakby sezonowych rozwiązań, tak? Czyli jesienią dyrektora Przemka w restauracji nie ma. Ja dam swoje pozycje bez grzybów. No to jest ciekawe. E, Wspomniałeś właśnie o tym, że to jest trochę inna branża. Co to znaczy, że jest inna? Czym się różni od innych? Przecież jest sprzedaż, tak? Jest produkt. To czym różni się hotelarstwo, hospitality od innych branż usługowych? No, wszyscy usługujemy naszym klientom, gościom, tak? Natomiast tutaj no, musimy dołożyć, moim zdaniem, więcej starań, bo tutaj jakby gość zdobywa doświadczenie, tak? To nie jest tylko pobyt w hotelu, przespanie się, zjedzenie śniadania. Też dużo rozmawia się o tym, że to jest jakby doświadczenie gościa, tak? Idąc kupić sobie buty do sklepu, powiedzmy X, który sprzedaje, jest to sieciówka duża i w tej sieciówce możemy sobie kupić buty za 200 zł, tak, ale nie otrzymujemy spersonalizowanego serwisu pań czy jakiegoś lepszego podejścia. Możemy iść do sklepu, który gdzieś tam sprzedaje buty za x razy więcej pieniążków niż ten pierwszy nasz sieciowy sklep. No i od wejścia widzimy już jakby inne podejście, tak? Natomiast w dalszym ciągu jakby tam tych doświadczeń być może się mylę, tak? Bo może zapatrzony jestem na swoją branżę. Natomiast my tutaj w branży hotelowej stawiamy bardzo mocno na te doświadczenia tego gościa, tak? Od wejścia do momentu opuszczenia przez gościa hotel. Staramy się przygotować i dać mu do skorzystania łazienkę, która ona musi być doczyszczona, więc jakby podejście pań pokojowych musi być takie, że te panie pokojowe przygotowują ten pokój jakby miały dla siebie, bo to jest higiena, to jest czystość, to są bardzo ważne rzeczy, tak? Tak samo przy przygotowaniu, tak? No też trzeba gotować dla tego gościa tak, jakbyśmy gotowali dla siebie. Jak mamy serwis, to też fajnie byłoby, żeby też obsłużyć tego gościa tak, jak my byśmy chcieli być obsłużeni, więc na to składa się wiele czynników, tak, no i to też jakby pobyt gościa w hotelu, tak, dla niektórych to jest połowa dni w roku, spędzają w hotelach, więc też fajnie, że oni mogą się poczuć chociaż trochę jak w domu, dosyć takim, powiedzmy, nie wiem, w dobrym miejscu, takim małym odzwierciedleniu tego, co na co dzień mogliby mieć w domu, tak. Więc to, co nazwałeś hospitality, no to jest albo go nie ma. No właśnie, hospitality jest albo go nie ma. Mówisz o tym, że to musi być czuć od wejścia przez pobyt po wyjście, a nawet jeszcze dalej, żeby było czuć tą gościnność. O tym się mówi się głośno, o tym się szkoli, o tym się mówi na konferencjach, o tym się czyta w internecie. No a nie oszukujmy się, jak przychodzi co do czego, to często na recepcji jest recepcjonista, recepcjonistka, którzy gdzieś tam tego uśmiechu nie potrafią wydobyć z siebie, którzy często też sami z siebie nie powiedzą pierwsi dzień dobry, którzy przy wyjeździe nie spytają, jak minął pobyt. Z łazienkami też różnie bywa. Jak człowiek usiądzie w łazience, to widać różne niedociągnięcia. Dlaczego tak jest? Ja tylko może dodam jeszcze, jak powiedziałeś, że przygoda gościa z hotelem zaczyna się już jakby od wejścia. Ta przygoda zaczyna się dużo wcześniej, bo gość musi wybrać nas, żeby do nas trafić, tak? Więc warto tutaj też o tym wspomnieć. Dlaczego pojawiają się błędy? Tam, gdzie pracują ludzie, zawsze się pojawiają błędy, tak? I chociażbyśmy byli najbardziej profesjonalnym hotelem, nie unikniemy wpadki. Dobrze jest, jeżeli wpadka w hotelu jest
zakamuflowana i jakby niewidoczna dla gościa w danym momencie, która oczywiście jakby nie obniża wartości jego tutaj doświadczeń i pobytu. Natomiast no, to jest branża, gdzie pracują ludzie, tak? I niestety roboty się psują, ludzie popełniają błędy i świata nie zmienimy, tak? Więc tutaj warto stawiać na kwestie szkoleń, rozwoju, motywacji, pokazywania, jak wybrnąć z różnej sytuacji, tak? Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby moje panie pokojowe nie mówiły dzień dobry. Ja byłem mile zaskoczony, jak ja przyjechałem tutaj do hotelu w przededniu, kiedy miałem przejąć obiekt jako dyrektor. Przenocowałem się w hotelu i ilość dzień dobry na korytarzu, jakie usłyszałem, bardzo mnie zaskoczyła, tak? Nie w każdym hotelu to się zdarza. Bardzo się ucieszyłem, to był dobry prognostyk, że chyba trafiłem do dobrego miejsca i tak to jest, dlatego ten dzień dobry i ten uśmiech uważam, że musi być. No, hotele, które jakby gdzieś tam starają się o ten wizerunek zachować, myślę, że też zdają sobie z tego sprawę, jak bardzo to jest ważne. Być może nie trafili na dobrych szkoleniowców, którzy o tym wspomnieli, że uśmiech to jest coś, co jest takie must have na recepcji, tak? I zwykłe... To jeszcze szczery uśmiech. Mało uśmiech. To jest uśmiech numer 5, jak to się zawsze mówiło, tak? To jest jakby kwestia tego, że no to musi być wypracowane. No, Mój oczywiście. też jest wytrenowany. Ja myślę, że po wielu latach to już ten uśmiech zostanie, więc nie będziesz wiedział, czy to jest wytrenowany, czy nie wytrenowany. Natomiast to uśmiech to jest jedno, a drugie mowa ciała, tak? Bo my możemy się uśmiechać, ale jeżeli widać po pracowniku recepcji, czy jakimkolwiek innym elementy znudzenia, no to też tak nie do końca ten uśmiech jest w stanie to zakryć, więc no nie da się ukryć słabszego dnia, tak? A takowe dni też bywają u każdego z nas. I jak wtedy reaguje dyrektor, gdy widzi prostą wpadkę? No to to jest dobre pytanie, bo co to jest prosta wpadka, tak? Jeżeli Taka, że no głupi by to lepiej zrobił, mówiąc tak kolokwialnie. No to chyba nie ma takich rzeczy, bo wpadki możemy zrobić naprawdę na wszystkim, tak? I ważne jest, żeby tych samych wpadek nie było dużo, bo można się pomylić, można zrobić coś źle, ale ważne jest, żeby wyciągnąć z tego jakiekolwiek wnioski, tak? No jeżeli popełniamy 10 razy z rzędu ten sam błąd, to znaczy, że nie wyciągamy wniosków i nie stawiamy na poprawę danej jakości, tak? Więc jakby tutaj no, dla mnie to jest zero-jedynkowe. Oczywiście staram się porozmawiać czy z pracownikiem bezpośrednio, bo nie mam problemu, żeby jako dyrektor porozmawiać z każdym z pracowników moich i gdzieś tam sobie porozmawiać o jakichś tam problemach, ale poruszamy ten też temat na spotkaniach z kierownikami czy na codziennych minutkach, które mamy, że zaobserwowałem, że problem X występuje często, co możemy z tym zrobić, żeby to Co to są uniknąć. codzienne minutki? To są takie briefingi, odprawy codzienne o godzinie 11 mamy spotkanie z kierownikami, bo przedstawicieli nami danego działu, jak nie ma danego kierownika i rozmawiamy, co się dzieje danego dnia, co się wydarzyło wczoraj i co się dzieje dzisiaj i jutro. Czy Przemek Konieczniński jest inspiracją dla swojego zespołu? To chyba by trzeba było zapytać mojego zespołu. No jak czujesz? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba tak. Mam nadzieję, bardzo często jakby w miejscu, w którym jesteśmy, może tego na co dzień nie widzimy i nie doświadczamy, tak? Natomiast ja się bardzo cieszę tym, że ludzie, z którymi pracowałem wcześniej, gdzie miałem okazję czy pracować jako dyrektor, czy ich przełożony, do dzisiaj mamy ze sobą kontakty, dzwonią, pytają, z niektórymi nawiązały się bardzo dobre relacje, które utrzymujemy do dzisiaj i spotykamy się prywatnie, rozmawiamy, więc z reguły tak, po odejściu z jakiegoś miejsca jest jakiś taki fajny sentyment, jak ktoś powie, o szkoda, że cię nie ma, fajnie było wtedy, jak zrobiliśmy to. Natomiast na co dzień ja staram się być inspiratorem dla ludzi, tak? I pokazywać ludziom, jak można zrobić coś, jak można zrobić coś inaczej, ale nigdy nie narzucam jakby siebie komuś po to, żeby ktoś z tego czerpał. No. Jak ktoś, to jest jak z dobrą książką. Jak ktoś chce przeczytać dobrą książkę, to przeczyta. Jak ktoś nie chce przeczytać dobrej książki, to jej nie przeczyta. Tak,
Zgadzam się. Trzeba mieć tą mimo wszystko otwartość, chcieć i potem można wkładać i potem można pomagać. A co ciebie, już jeszcze wracając pod koniec, co ciebie ukształtowało? Jakie sytuacje podczas twojej drogi ciebie najbardziej ukształtowały? Co tak cię wzmocniło, dodało pewności siebie? Jakbyś miał tak przejrzeć te twoje lata pracy? To jest co, właściwie dobre. Można byłoby siedzieć i teraz tak sobie rozpisać to i rozbierać to na czynniki pierwsze. No może powiem trochę tak na opak. Generalnie mnie zawsze wzmacniały sytuacje trudniejsze. Tak, jakby czy miałem jakieś negatywne doświadczenia z moim przełożonym, to z perspektywy czasu na to patrzę, że to mi dało taką myśl, że właściwie takim bym nie chciał być ja. Że mając swój cel bycia, powiedzmy, nie wiem, osobą zarządzającą czy dyrektorem hotelu, patrzyłem na to, żeby tylko nie powielić błędów moich wcześniejszych menadżerów. To tak jak dzieci, które na rodziców patrzą. Myślę, że poniekąd tak, tak. Jako rodzic ja też popełniam na pewno błędy, bo nikt nie dał nam instrukcji, jak być rodzicem, jak być dobrym dyrektorem. No to jakby tutaj gdzieś tam na latach doświadczeń się uczymy i wydaje mi się, że tak, że można to troszeczkę gdzieś tam porównać. Natomiast wracając jeszcze tutaj do tej kwestii, o której mówiłem, związanej z tym, że nie chciałem czerpać z złych wzorców. Myślę, że to były sytuacje, które w dużej mierze pokazywały mi dwa modele zarządzania, bo miałem menadżerów moich czy moich dyrektorów, którzy byli naprawdę bardzo dobrymi liderami, którzy gdzieś tam inspirowali, pokazywali, jak zrobić coś inaczej i po prostu się na nich patrzyło, z jaką łatwością im przychodziło podejmowanie pewnych decyzji i się mówiło, wow, to jest mega, tak? Ale mieliśmy też, czy ja miałem też dyrektorów czy przełożonych, którzy kompletnie nie radzili sobie z emocjami, tak? Którzy gdzieś tam siali postrach, przechodząc przez korytarz, to nie czuło się tego hospitality, tak? Więc jakby mówię, kurde, taki bym nie chciał być. Nie chciałbym być furiatem, który gdzieś tam wybuchnie i wszystkich pozamiata i zmiesza z błotem, no bo to nie do końca jest coś, co jest fajne dla kierowników, dla pracowników. Natomiast to dało też taką właśnie lekcję, że faktycznie to jest zła ścieżka i to się potem też w Polsce jakby pojawiało, tak? Bo kiedyś ten taki dyktatorski styl zarządzania, bycia dyrektorem, on był dość dyktatorski w naszym kraju. No ja przez swoje doświadczenie za granicą, gdzie tam już kilka lat wcześniej rozpoczęto proces tego stawiania na personality i takiego spojrzenia na tą gościnność z perspektywy takiego hello, how are you i tak dalej, więc fajnie, że to w Polsce się zmieniło. Cieszę się, że jestem częścią też tego. Ja też się cieszę, że jesteś częścią, bo dajesz takiej energii całej rodzinie polskiego hotelarstwa. Już kończąc naszą rozmowę, chciałbym zapytać o coś ważnego, o coś, z czym myślę boryka się wiele osób zarządzających, wiele menadżerów, czyli ten słynny work-life balance, bo jest to ciężka praca, która często przychodzi z nami też do domu. I jak tutaj zachować ten balans? Ty możesz się wypowiedzieć, bo masz żonę, masz dzieci i jesteś dyrektorem hotelu. Jak ty to robisz? No przede wszystkim ukłony dla rodziny, że to wytrzymują i te moje ilości czasu poświęcone pracy. No wydaje mi się, że tutaj jakby jest trochę takie racjonalne podejście do tematu. No generalnie praca na stanowisku dyrektora, ale to chyba nie tylko w hotelu, to chyba w każdej branży, jeżeli gdzieś się jest Zgadza się. osobą, która zarządza, czy jest odpowiedzialna za biznes, a też za ludzi, tak? Bo to trzeba pamiętać, że my nie jesteśmy tylko odpowiedzialni za to, żeby hotel przynosił pieniądze, ale też jesteśmy odpowiedzialni poniekąd za ludzi, tak? Za ich życie, za ich tam czas. Work-life balance, a co to jest? Chciałoby się zapytać.
Będąc, tak jak wspomniałem, osobą zarządzającą, jest się 24 godziny jakby w pracy, tak? W każdym momencie może dostać telefon, że coś się wydarzyło, tak? Więc podejmując decyzję taką, a nie inną o byciu w tej branży i rozwoju, jakby liczyłem się z tym, że to jest trochę tak inaczej niż praca od 8 do 16, tak? I jakby ja to wiedziałem, nie mam z tym problemu. Natomiast work-life balance, jak ja sobie z tym radzę? Są momenty, kiedy jest dużo pracy, jest duże nasilenie i wtedy faktycznie gdzieś tam trochę narzekam na tę ilość pracy. Natomiast są momenty, kiedy jest minimalnie spokojniej w hotelach i wtedy jakby jest ten czas, który można poświęcić z rodziną, tak? Czy dla rodziny. No ja na szczęście mam to, że mówię, jestem na miejscu, codziennie się z moimi chłopakami, z żoną widzę i to jest duży plus. No ale też czas w weekendy, tak, kiedy możemy sobie gdzieś skoczyć na weekend, czy pójść sobie na basen, czy jakąś tam, tak jak moi chłopacy trenują piłkę nożną, no to jakiś tam turniej, czy gdzieś, to jest właśnie to, że może się gdzieś tam udać, tak. Oczywiście nie ma problemu z tym, jeżeli jest zebranie w szkole, tak, na które najczęściej chodzi moja małżonka, natomiast też mi się zdarzy pójść, tak, czy odebrać z piłki. To jest kwestia jakby do dopasowania. Ja nie mam jakby stricte określonych godzin. Jak ja wyjdę sobie o 14, czy ja wyjdę o 18, czy nawet wyjdę o 22, to ja zawsze wychodzę z pracy z poczuciem, czy mogę zrobić coś więcej. Tak, i tutaj nie chciałbym doszukiwać się dna jakiegoś uzależnienia od pracy, bo myślę, że to jeszcze nie jest ten etap. Natomiast wydaje mi się, że w tej branży, bynajmniej w mojej pracy, jest tak, że zawsze jest coś do zrobienia. Jakbym chciał siedzieć 24 godziny, to myślę, że te 24 godziny jak najbardziej byłyby produktywne, bo zawsze byłoby coś do zrobienia, więc trzeba pomału, ja się też tego uczę, powiedzieć sobie dobrze, stop na dzisiaj. Zauważyłem, że jak czegoś nie zrobiłem dzisiaj, zrobiłem to jutro, to się nic nie stało, nie wpłynęło No to właśnie, negatywnie. ale jak te godziny mają być produktywne, skoro ty non-stop jesteś jak ten chomik i gdzieś tam ta kreatywność spada, zmęczenie się pojawia, a Wtedy jadę na Kaszuby i zmęczenie mija. Wiesz co, wiem do czego dążysz. Dla mnie im więcej się dzieje, tym to jest większa siła napędowa, tak? Kreatywność, tak, mam czas w samochodzie, jak jadę, to sobie myślę, co mogę z tym zrobić. Rodzą się różne pomysły, ale też jakby słucham ludzi, tak? I tutaj będąc w pracy, jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł, jak najbardziej staram się go też brać pod uwagę. Zmęczenie, biorę wtedy sobie 2 dni wolnego, tak jak teraz chciałeś się spotkać wczoraj, spotkaliśmy się dzisiaj właśnie przez to, że już potrzebowałem 2 dni na to, żeby naładować sobie troszeczkę baterii. no ale cieszy mnie to, że jak trzeba, to jedziesz na Kaszuby w mojej Kasiepści stronę i wtedy odpoczywasz. Ważne słowa. Warto, żeby się w nie wsłuchać dla osób, które nas słuchają, żeby, no tak się mówi, żeby nie zgłupieć, nie? Bo wypalenie zawodowe jest często za rogiem, a żeby to się nie wydarzyło, to trzeba szanować siebie i gdzieś tam znaleźć też czas na nie przyjemność, bo przyjemnością może być praca, ale na taki umysłowy wypoczynek. Na sam koniec. Czy jest ktoś albo coś, co cię dzisiaj inspiruje? Jakaś osoba, jakieś wydarzenie, jakiś obiekt, jakiś kraj, nie wiem, jakaś kultura? Ojej, to bym jeszcze potrzebował co najmniej godzinę, żeby o tym porozmawiać. Tak jak wcześniej powiedziałem, tak, ja sobie cenię jakby quality over quantity, czyli kilka osób, z którymi faktycznie mogę sobie porozmawiać o branży i to jest dla mnie taka inspiracja, tak? Są to osoby mądre, są to osoby może i mądrzejsze ode mnie. Może. Może. Bo myślę, że mamy podobny jakby wiedzę mamy, tak? Bardziej o tym mówię. Natomiast jakby mamy inne doświadczenia poprzez pryzmat różnych obiektów, w których pracowaliśmy, tak? Więc bardzo, bardzo sobie to cenię i to chyba dla mnie jest taką największą inspiracją, że te osoby są, że tym osobom się dalej chce i że te osoby działają, tak? No nie chcę może wymieniać z imienia nazwiska, bo kogoś bym pominął i ktoś się mógł
poczuć urażony. Także osoby, z którymi mam ten kontakt częsty, myślę, że to wiedzą i serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję, że jesteście. Natomiast co mnie inspiruje? Trochę kultura azjatycka. Znaczy to jest może trochę takie dość szerokie pojęte. Natomiast jakby sposób tego hotelarstwa tam jest fascynujący i chciałbym się temu przyjrzeć bliżej. Dlatego już niedługo, w sumie jak będzie opublikowana ta rozmowa, już będziesz po kolejnej podróży w tamte strony. Prawdopodobnie tak, znaczy na pewno tak. No, także będziemy czekać w Twoich mediach na jakieś relacje. Na dzisiaj Ci, Przemku, dziękuję. Polecam osobom, które nas słuchają, żeby zaobserwowały Ciebie, żeby mogli też widzieć codzienność dyrektora poznańskiego hotelu. Zapraszam też do obserwowania tego podcastu. No i wszystkiego dobrego. W Andersji niedługo będzie się jeszcze więcej działo. Zdecydowanie, także zapraszam. Ja tylko pozwolę sobie tutaj, jak już nas tyle osób słucha, powiedzieć, słuchajcie, w Poznaniu remonty się kończą, albo już na rynku skończyły, także serdecznie zapraszamy do Poznania tej. Wszystkiego dobrego. Hej.